konfrontacji z osobą trudną, z którą bardzo ciężko jest się dogadać, która być może jest agresywna, pasywno-agresywna. Gdzieś tam skrótowo nazywamy ją toksyczną. Najczęstszym błędem jest próba wygrania z nią tej gry. A dlaczego to jest błąd? Dlatego, że ta gra od początku dzieje się na jego zasadach, na jej zasadach, na tej drugiej strony zasadach, a nie na twojej. I w tym momencie jakiekolwiek wyciąganie argumentów, kontrargumentów, tłumaczenie się, jakieś takie bardzo, bardzo wchodzenie w tą grę pełną parą jest tak de facto wchodzeniem na coś, co od początku działa nie na tych zasadach, na których ty byś chciał lub chciała oprzeć dialog. No więc nie możemy wchodzić głębiej w to, czego nie chcemy i mieć nadzieję, że to coś poprawi. No nie. Dlatego dzisiaj opowiem ci o 3 krótkich zdaniach, które de facto wcale nie musisz do nikogo mówić. Warto, żeby natomiast powiedzieć je do siebie i zdać sobie z nich sprawę i gdzieś przesiąknąć atmosferą tych nastawień, po to, żeby sobie lepiej radzić w takich sytuacjach. Zdanie pierwsze: to nie jest o mnie. Gdzieś w dystansowaniu się, właśnie w wychodzeniu z tej gry musi być element depersonalizacji, czyli my gdzieś musimy sobie zdać sprawę z tego, że ten pierwszy odruch, kiedy bierzemy wszystko do siebie, najprawdopodobniej jest błędny. I to, że ktoś, jesteś nieodpowiedzialny, znowu się spóźniłeś, znowu coś zrobiłeś nie tak, jak trzeba, to tak de facto nie mówi dużo o tobie, tylko bardzo dużo mówi o oczekiwaniach albo sposobie myślenia, stylu życia, bycia drugiej osoby. Natomiast ta osoba to projektuje na ciebie, czyli w jakiś sposób mówi, że ten chaos, który jest w jej głowie, to jest twoja wina. I warto sobie od razu na samym wstępie odnieść się do tego wzięcia na siebie tej winy. Czyli możemy sobie powiedzieć, to co teraz ta osoba sobą przedstawia, to co mówi, dobór słów, dobór gestykulacji, mimiki, wszystkiego, tonacji głosu, to jest jej obraz, a nie mój. Czyli ona coś sobą wybiera, żeby przedstawić i to nie jest to samo, co ja znaczę. Czyli jeżeli ktoś nazwie ciebie nieodpowiedzialną osobą, bo się spóźniłeś 5 razy, to jeszcze nie oznacza, że ty faktycznie jesteś nieodpowiedzialną osobą. To czasem nawet nie oznacza, że ty się spóźniłeś 5 razy. Warto wtedy przyjrzeć się faktom, a fakty są takie, że nasze wypowiedzi najczęściej o wiele więcej mówią o nas samych niż o temacie, który poruszamy. I to jest bardzo ważny krok, dlatego że z kogoś, kto wciąga się w tą grę, kto już gdzieś tam już jest na progu, a może już przeszedł ten próg, stajesz się, ktoś tutaj tak sobie mruczy, mimo że to jest pies, a nie kot. No więc z tego właśnie wciągania się wyciągasz siebie i mówisz sobie, ten ktoś stwierdza, że jestem taki owaki, że ja nie umiem wszystkiego i jak to dużo mi brakuje, ale tak de facto ja się nie spóźniam codziennie. To nie jest prawda. Ja jestem odpowiedzialną osobą i mój pogląd jest taki jest inny. Co robimy? Oddzielamy się. Oddzielamy się od przekazu, który dostaliśmy, który zabolał. A zabolał bardzo możliwe dlatego, że ten ktoś nosi w sobie jakiś ból. I go po prostu projektuje na innych ludzi w dosyć niewybredny sposób. I ten moment tu i teraz nie służy do tego, żeby wejść i zająć się tym bólem, bo ta osoba wcale ciebie nie zaprasza do tego. A więc tam też nie idź, bo to też nie tędy droga. Ale przypomnij sobie, że to naprawdę ma najpewniej bardzo mało wspólnego z tobą, to co teraz słyszysz.
I to już jest pierwszy taki rozpuszczalnik, który rozpuszcza te zasady gry, a przez to nie pozwala ci się w nie wciągnąć. Czyli dystans to nie musi być koniecznie o mnie, najprawdopodobniej nie jest. To, co teraz przedstawia sobą ta osoba, jest za to bardzo dużą definicją jej stanu obecnego, jej sposobu bycia, tego, gdzie ona jest w swoim być może życiu, na jakim etapie. Taka separacja to jest już oddech. To jest już taki moment, kiedy jakieś napięcie z ciebie spada i możemy iść dalej. Do punktu drugiego. Zdanie numer 2. Nie muszę w tym uczestniczyć. To drugie zdanie, podobnie tak jak pierwsze, może być nigdy absolutnie niewypowiedziane na głos. Tak? To powtarzam. Ono jest po to, żebyś sobie uzmysłowiła tak de facto, że masz wybór. Bo bardzo często te konfrontacje, które są takie nasilone emocjami, one są takie trudne do przejścia, one gdzieś dają nam wrażenie, że jedyne, co ta osoba robi, to nas wciąga do tej gry, a my w ogóle nie mamy wyboru. No więc pierwszym zdaniem to, że to nie chodzi o mnie, to już jest wybór. To już jest wybór zobaczenia tego w bardziej obiektywnych barwach. Drugie zdanie, czyli nie muszę w tym uczestniczyć, to jest przesłanie, które naprawdę warto sobie przypomnieć. Czyli pomimo, że tutaj się coś dzieje bardzo szybko, pomimo, że padają jakieś inwektywy, padają jakieś obraźliwe uwagi na mój temat i to szybko, to się dzieje bardzo szybko, ja nadal mam wybór. Ja nie muszę w tym uczestniczyć. Ja wpuszczam element mojej woli i świadomego wyboru decyzji, czy ja pójdę tu, czy ja pójdę tam. To daje bardzo dużo siły, dlatego że my lepiej się odnajdujemy wtedy, kiedy mamy opcję, a to jest opcja. I co więcej, to, co robi druga strona, pomimo, że może być skandaliczna wręcz, nadal jest opcją w naszym umyśle, bo twój umysł sobie przypomina, nie muszę w to wchodzić, ja mam wybór, ja tutaj coś decyduję. Oczywiście w praktyce to może wyglądać przeróżnie, nie musisz, tak jak mówię, to jest dla ciebie, ale na zewnątrz możesz to ukrócić jakimś jednym zdaniem typu aha, rozumiem i zmienić temat. Możesz to przemilczeć, a możesz po prostu powiedzieć na zasadzie słuchaj, sorry, ale muszę wykonać pewien ważny telefon, przypomniało mi się. Czyli to nie musi być wielka jakaś deklaracja, to może być bardzo małe, ale to, co się dzieje w twojej głowie, to jest wielkie. Czyli danie sobie prawa i przestrzeni do tego, że to ty masz wpływ na to, co się dzieje, a nie tylko ta druga, dosyć chaotycznie zachowująca się osoba. I zdanie trzecie, moim zadaniem jest zadbać o siebie. I to jest zdanie, które bardzo mocno nadaje się na po takiej konfrontacji, na to, co się dzieje po, jak się czujesz po. Dlatego, że nie mówimy tutaj o fantastycznych, łatwych, przyjemnych rozmowach, tylko o trudnych sytuacjach z osobami, z którymi trudno przychodzić się dogadać, a to oznacza, że te konfrontacje będą wyczerpujące. Po prostu będą i musimy się z tym pogodzić, a nie super podbudowujące i, nie wiem, ładujące twoje baterie. Dlatego tuż po, zamiast wpadać w pętlę ruminacji, czyli a jak ona mogła to do mnie powiedzieć, a czemu ja tam powiedziałam, powinnam to i bla, 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 bla. Tak już teraz ten umysł jeszcze raz to sobie przeżywa raz albo z 10 razy. Zamiast w to wpadać, obstajemy przy jednej tezie. To jest dobry moment, żebym sobie teraz pomogła. To było wyczerpujące. Jak mogę sobie teraz pomóc? Jak mogę z siebie teraz wzmocnić? I tutaj absolutnie im więcej opcji jesteś w stanie wykrzesać z siebie, tym lepiej. Bo im więcej sięgniesz, tym też lepiej oczywiście. I tutaj mamy wybór tak szeroki, jak tylko twoja wyobraźnia. Od tego, żeby sobie zrobić herbatę, po to, żeby zadzwonić do kogoś, kto jest wspierający
i kto ma zupełnie diametralnie inne nastawienie do ciebie i z kim się rozmawia po prostu super przyjemnie. Po wyjście na świeże powietrze albo po to, żeby pobiegać, czyli ruch fizyczny, albo prysznic na przykład, tak? Czyli jakieś sensoryczne oddziaływania na ciało. Tak czy siak, tutaj punktem trzecim rozstawiamy taki parasol nad sobą, który jest samoopieką, który jest samowspółczuciem. Bo tego bardzo często brakuje, czy nawet jeżeli się dobrze jakoś jesteśmy w stanie dobrze odnaleźć w rozmowie z kimś, która była trudna, to potem często po prostu przechodzimy do porządku dziennego. No nie, zróbmy sobie przestrzeń na odsapnięcie. Naprawdę zasłużyłaś i zasłużyłeś na to po takiej rozmowie, a na pewno twój umysł i twoje ciało to przywitają z otwartymi ramionami. Dodatkowo po tej rozmowie, która może być bardzo wyczerpująca i trudna, gdzieś z mentalnego wrażenia bycia ofiarą toksycznych zachowań stawiasz siebie w roli aktywnego opiekuna, który się troszczy o siebie. To jest naprawdę diametralnie inna rola, bardzo pomocna i bardzo zdrowa, która nie tylko pomaga przejść przez tą trudną sytuację, ale wzmocnić siebie na poczet kolejnych, które niestety będą się zdarzać każdemu z nas. Dlatego te punkty, na przykład te 3 proste punkty, mogą być tak pomocne. Oczywiście one nie muszą rozwiązywać wszystkich twoich problemów, bo nie oczekujmy od jednego narzędzia, żeby to zrobiło. Żadne narzędzie tak nie robi. Natomiast być może potrzebujesz rozmowy 1 na 1, konsultacji w tej sprawie. Zapraszam. Być może potrzebujesz stałego źródełka spokoju wewnętrznego. Takowym jest newsletter, który wysyłam raz na tydzień. Jest to po prostu w formie pisanej. Dodawanie sobie sił. Jeżeli jeszcze nie jesteś zapisana lub zapisany, zapraszam ciebie serdecznie. Oczywiście jak to zrobić, podepnę w filmie, w opisie filmu. Natomiast tak, żeby mieć pod ręką, polecam ci, żeby zapisać sobie te 3 zdania gdzieś w komórce albo może na kartce. Mieć je przy sobie i używać. Daj mi znać w komentarzu, które z tych 3 zdań bierzesz na stałe ze sobą, które wydaje ci się najbardziej pomocne w twoim przypadku. Każdy komentarz, każde kliknięcie, subskrypcja, wszystko co tutaj robisz jest wsparciem tego, co ja tutaj robię. Dlatego bardzo, bardzo ci dziękuję za to. Podobnie tak jak wszystkim uczestnikom platformy Patronite albo Buy Coffee. Wielkie dzięki za te wszystkie gesty wsparcia. Wiele dla mnie znaczą. Bardzo je doceniam. Dziękuję. A my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.